Witam Was serdecznie, my tutaj szpiegujemy z okna. Zobaczcie, dzisiaj mają dzieciaczki, mają jakąś imprezę. Dzisiaj mają jakąś imprezę, dzień kolejny życia w Dżakarcie. Jakaś impreza dzieciaczkowa się tam szykuje. Ja dzisiaj chcę iść pochodzić sobie w moim lesie. Zrobię ze 3 rundy w moim lesie, nie wiem, może zobaczę. Może będę szedł dookoła przez okno. Z balkonu nie byłoby widać, a tutaj z tego, z kronikarskiego obowiązku, z tym, że przez brudną szybę trochę zaczyna się chmurzyć, muszę się zbierać, bo zaraz będą deszcze. Agitacja pełną parą, tutaj nie widzicie, bo samochód przeszkadza. Chłopaki, ale tam są, no jak to się nazywa? Z Hondy, chłopaki z Hondy rozdają ulotki i teraz każdy kto przejeżdża, dostaje ulotkę. O, to pani bezdomna. Hello. Nie wiem co to jest za pani, nie wiem co ona mówiła, w jakim języku, ale nie wydaje mi się. Nie, no to chyba był indonezyjski. Ale może pani bezdomna, ale to pani bezdomna prawdopodobnie z wyboru. Bo tutaj każdy swój metr kwadratowy jakiś tam gdzieś znajdzie. To jest taka, wiecie, to jest taki klimat, że możesz sobie spać. Ja widziałem paru bezdomnych, ale to za chwilę wam opowiem. O, złapałem chłopaka jak dziobał tam. Za chwilę wam opowiem. A możecie zobaczyć, w sklepiku siedzi chłopak. Tak jak kiedyś Dila siedział, tak teraz biedny tam siedzi i nie ma klientów. Zobaczymy, czy palacz jest. Palacza nie widać. Nie widać dzisiaj palacza, dzisiaj musimy się przedostać na drugą stronę. Widzicie, sklepik pusty, tak jak było u mnie. To jest po prostu smutne, wiecie, to jest smutne. Z kronikarskiego obowiązku, jak już tutaj tędy idę, to za każdym razem jak będę szedł, to będę robił tutaj małą nagrywkę. Mała przebitka będzie z tego, jak tutaj to wszystko idzie. Byłem tydzień temu chyba byłem, bo tam szedłem coś tam robić. Tak sobie chodzę i sobie patrzę, co ludzie tutaj najlepiej mają. Tutaj zawsze stoją takie wypasione fury. Przy tym dental, lekarze mają tyle kasy, widać, że no, na pewno, tak jak wszędzie na świecie, lekarz ma full kasy. Także widać, że mróweczki działają. O, jakaś pompa, to jest chyba pompa, nie? Takie przedłużenie pompy do betoniary. Taka maszyneria. Ho. Jak pomyślcie, jak tutaj te silniki w jakich temperaturach muszą pracować, nie? To cały czas jest gorąco. A prawdopodobnie dla silnika to jest nawet lepiej, jeżeli cały czas jest ciepły, niż jest zimny, się rozgrzewa, później stygnie. Mi pan Stasiu zawsze opowiadał, że najlepszy silnik to jest taki, który cały czas jest gorący. On najmniej się wtedy zużywa. O, ale mu zażar. Ale mu w tryby dał. Dobra, idę do lasku. Pokażę wam, zobaczcie, tu są te bloki, nie? Tutaj są te bloki. Tutaj buduje się
całe takie wielkie osiedle, co wam cały czas pokazuję, nie? I tutaj jest ciąg tych sklepów, które wybudowali. I teraz, myślicie, że ci ludzie, co tutaj mieszkają, o tam widzę, sprzedają mieszkanie, że ci ludzie, którzy tutaj będą mieszkali, oni przyjdą tutaj kupować do tych sklepów? Otóż nie, moi drodzy, oni będą wyjeżdżali samochodami do innych sklepów. Jak będą jechali do pracy, akurat się pierdzieli najechało, jak będą jechali do pracy, to będą robili po drodze zakupy. A inni ludzie z innych dzielnic przyjeżdżają tutaj kupować. To jest normalnie stara miejska, jak wam to powiedzieć, taka zależność jest. To jest tak samo jak ja mieszkałem w UK czy tego, no to do sklepiku tam obok chodziłem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebowałem coś na pilnie, a tak zakupy się robiło w innej części. Zobaczcie, i jadą i pod prąd, i z prądem. Kto powiedział, że nie można, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra. Co to tyle tych samochodów? Przyszedłem sobie pochodzić w spokoju, a tu tyle tych samochodów. To masakra jakaś. Tutaj możecie zobaczyć sobie ten trawnik, co ten gościu wybierał, te roślinki, te chwasty. Tak wszystko wybrane, że nie ma żadnego chwasta. To jest ręczna robota. Dobra, a my przeskakujemy. Myślałem, że będzie dzisiaj spokojniej, ale widzę, że w moim lasku spokoju dzisiaj nie ma. I to wiecie, nie zrobimy sobie rundy w koło osiedla. No i tam też widzicie, mieszkają tam w tym. Mają stoły piknikowe. No i oczywiście bałagan. I tam, gdzie ludzie, tam zawsze jest jakiś syf, nie? Widać, że nie sprzątali tutaj po weekendzie jeszcze. Zobaczcie, jaki tutaj się bałagan zakradł. Niekoszone. O co tu chodzi? Normalnie aż niemożliwe. O co tu chodzi? Żeby taki bałagan na mojej dzielni. Tutaj wszystko rośnie w ciągu doby może trawa ci urośnie, także tu chłopaki pewno przyjadą z kosiarami niedługo. Przyjadą, a my sobie tutaj połazimy w kółko. Nie będę się pchał tam w te asfalty. Tu sprawdzimy, popilnujemy tam, czy drzewa podlewa gościu. Tak nabierają taki kształt jak u nas. Widziałem kiedyś tak, jak co oni tak lipy tak poobcinali dziwnie i później te lipy takie miały u góry takie korony fajne, takie okrągłe. No, też tak widzę. My sobie tutaj połazimy. Zaraz wam opowiem o tej bezdomności, co ja tutaj zauważyłem. Powiem wam, że trochę gorące dzisiaj. Godzina 10, ale już czuć, nieźle daje. Ściągnę tą czapkę. Co do tej bezdomności, ja sobie tutaj będę chodził w koło. Nie idę nigdzie dalej, bo w te asfalty tam się nie będę pchał, bo będzie gorąco. Z tego, co ja tutaj zauważyłem, słuchajcie, podatki płacisz za murowaną chatę, ale to są bardzo, bardzo niskie podatki. Tych, co nie stać, żeby murowali sobie domy, budują sobie domy, z czego popadnie kawałek dykty, jakiś kawałek płyty, kawałek blachy i jakieś 4 kąty sobie zawsze potrafią sklecić. Jeżeli są bezdomni oczywiście, bo widzę, że nieraz chodzą z workami tam na tym osiedlu, co wcześniej mieszkałem, było bogatsze osiedle i tam się bardziej bezdomni trzymali, bo mogli liczyć, wiecie, na datki tych bogatszych ludzi, nie? No i oni tam spali na przystankach autobusowych, ale to rzadko widziałem. Rzadko to się dzieje, bo widziałem przeważnie te dwie osoby, te same dwie osoby, które po prostu sobie tam żerowały, dajmy na to w cudzysłowiu, sobie żerowały na tych bogatszych i mieszkały na przystanku, spały na przystanku. Rano jak autobusy zaczęły przychodzić, podjeżdżać, to się zwijały. Także miejsce na każdej wsi
w każdych tych można sobie zbudować, dajmy na to w cudzysłowie powiedzmy, można sobie zbudować slumsa. Także jeżeli nie chcesz mieć swojego slumsa, no to jest tylko twój wybór. Temperatura tutaj jest taka, że po prostu możesz sobie na przystanku autobusowym przeklimać. W nocy 28 stopni to dla nas 28 to już jest upał, dla nich 28 to jest nawet powiedzmy, że zimno. No, także no i oczywiście chodzą ci bezdomni, zbierają butelki, trochę złomu widziałem wczoraj, tam gościu wiózł, także złom tutaj też ktoś zbiera, znaczy oni zbierają, sprzedają te butelki, te plastiki, no nie tylko jakieś tam papiery, kartony i z tego sobie żyją i oczywiście z tego co wyproszą od ludzi też sobie żyją. Czy jest bezpiecznie być bezdomnym w Indonezji? No, tak jak wszędzie. Jak trafisz, no to na pewno bezdomnego oskubią. I tak samo zdarza się i w Europie też. A najgorsze jest to, że bezdomnego oskubie przez zazwyczaj bezdomny jego kolega go okradnie, no nie? Także wiecie, jak według mnie bezdomność jest niedobra. No ale jak każdy ma wolną wolę. I poza tym tutaj jeszcze jest tak, że to jest trochę jeszcze postkomunistyczny, bardziej komunistyczny kraj jak u nas. I tak samo, że nie widać bezdomnych. Może oni są poukrywani, bo tutaj w Indonezji nie ma bezdomności. Chyba że można nazwać slumsy, można nazwać bezdomnością, no to wtedy jest duża bezdomność. To jest tylko moje, pamiętajcie, to jest tylko moje spostrzeżenie, no nie? A ja sobie chodzę i zobaczymy co jeszcze wychodzę. Pozdrawiam. Jeszcze tak mi się nasuło, tak myślałem właśnie o tych niby to też niby bezdomnych. Tak mi się nasunął jeden temat, jak byłem w UK. Jak byłem w UK, to parę razy było tak, że poszedłem gdzieś tam na zakupy, czy w ogóle gdzieś patrzę pod sklepem, są biedni jacyś tam ludzie. No ja tutaj z dobrego serca, kurczaka pieczonego, buły takie, wiecie, te duże, takie buły długie, nakupowałem, wychodzę ze sklepu, dałem oczywiście tym bezdomnym, oni tam podziękowali i wyszedłem za róg i patrzę co oni robią, a oni kurde jeb tego kurczaka z tymi bułami, wszystko od razu obok stał kosz, wywalili wszystko do kosza, nawet nie zabrali do siebie na haciendę, żeby to rozdać głodnym. Później tylko jak szedłem, to tylko chcieli pieniądze i tylko kasę, wiadomo na co oni tą kasę chcieli. Tutaj jest taka różnica, że oni proszą, że tutaj proszą na jedzenie, bo oni używek nie używają, nie ma alkoholu, jedynie papierochy, no dobre papierosy kosztują tyle co porcja ryżu z kurczakiem i warzywami. A przepierdziel musi się jakiś zdarzyć. W każdym bądź razie tutaj jest często tak, że jak widzę biednego, tak jak ta pani co dzisiaj tam była, to daję im pieniążki, bo wiem, że będą dobrze spożytkowane, a nieraz, jeżeli nie jestem pewien, to wolę kupić jedzenie i dać komuś jedzenie i widzę, że w oczach widać, że po prostu ci ludzie się z tego cieszą, są zadowoleni, że dostali jedzenie, a nie tak jak w cywilizowanych krajach mają w dupie, że to jest jedzenie, wyrzucają do kosza, chcą kasę po to, żeby tylko zaspokoić swoje nałogi. Myślę, że dobrze wam powiedziałem. I wydaje mi się, że tutaj jednak prędzej dostaniesz tutaj u nich miskę ryżu jak w polskim albo dajmy na to w europejskim domu kawałek chleba. To jest tylko moje spostrzeżenie. Tutaj na przykład jeżeli pójdę do biednego, nawet nieraz spotykam ludzi na ulicy, którzy jedzą, widać, że są biedni, że zbierają tego
to oni mnie się pytają, czy chcę jedzenia, czy ma się ze mną podzielić. Dosłownie ludzie się pytają, ci biedni, co sami nie mają, raz dziennie jedzą, pytają się mnie, czy ja chcę jedzenie. To sobie wyobraźcie, jak oni są, jaką oni mają mentalność. Dziwne? Już tyle wam opowiadam, to jeszcze opowiem wam. To już jest ostatnia runda, już wracam do domu. Strasznie się kamera grzeje, wiecie? Jeszcze wam opowiem dlaczego w bogatszej dzielnicy łatwiej o kasę, bo ja jak spacerując godzinę czasu codziennie tam właśnie między tymi ambasadami, bardzo często znajdowałem pieniądze. Nie były to jakieś miliony grube, ale codziennie znalazłem parę groszy na obiad, no czasami znalazłem więcej. A wiecie dlaczego? A to dlatego, że przy ambasadach często stało dużo samochodów. W sensie takim, że przyjeżdżały, bo to nie były ambasady, to były domy ambasadorów. I teraz jak robili sobie imprezę, te ambasadory robili sobie imprezę, no to każdy kto przyjeżdżał, to miał kierowcę. I ci kierowcy musieli siedzieć w samochodach. Znaczy mogli wyjść ze samochodu i tam sobie pochodzić. No i tam na nich czatowali ci z żarciem, co mieli, nie? Co obwoźne żarcie takie, to na nich czatowali. No i często to się też działo, że oni siedzieli tam do późnej nocy i gubili tą kasę, ponieważ miały takie zwinięte, ta kasa była taka zwinięta, wiecie, taka zwinięta, zmiętoszona, zwinięta i w kieszeni, bo oni tutaj do tego nie przywiązują żadnej wagi, mają w kieszeni taki zwitek papierów i później jak przychodzą do sklepu, to dopiero rozwijają i patrzą, co to za nominały. No i wkładali łapę do kieszeni, ciach, pach i jak wyciągali, to często im wypadała im ta kasa, którą ja rano idąc znajdowałem. I prawdopodobnie ci biedniejsi ludzie też o tym wiedzą, że po imprezie u tych, jak one się nazywają, no, ambasadorów, zawsze jakaś gotówa na ziemi będzie leżała. Może nie codziennie, ale co jakiś czas można sobie coś tam znaleźć. Tak mi się teraz przypomniało. A ja idę zobaczyć jeszcze, co u mnie się dzieje w galerii. I to już będą kilometry na dzisiaj wykorzystane, zrobione. Temperatura 32 stopnie, godzina 11. Lato. Pozdrawiam. W drodze powrotnej zobaczcie na niebo, pionowe chmury się tworzą, znowu będzie lało, bo tutaj normalnie codziennie wieczorem w Dżakarcie teraz są ulewne deszcze. Coś te lato takie dziwne się porobiło. W każdym bądź razie jest gorąco. Na golfie dzisiaj się nic nie dzieje. Dobrze, że nie otworzyłem takiego Top Golfa, bo nie miałbym klientów. Parę samochodów, parę taksówek czeka, może jakąś imprę mają. O, tutaj jaki fajny przewiew, nie wiem, czy będziecie słyszeli, bo wiatr będzie miał. Idziemy sobie wejść, oni już wszyscy wiedzą, że jestem vloger i krzyczą na mnie: ej, vloger. No, badamy, co się ukrywa tutaj. Tutaj już znacie, nie? Te kąty. O, pusto. W sklepie golfiastym pusto. Tylko pani sprzedawczyni. Nie wiem, czy ktokolwiek tu coś kupuje, chyba że już musi. Tam są otwarte te, tu już kiedyś wam pokazywałem. Nic się nie dzieje, żadnych zawodów nie ma. Także odpychamy się do domów. Jedynie te samochodziki, którymi można się naparzać. Tu muszę raz przyjść. Nasi ramai. To nie jest indonezyjskie, to jest ramai, ale tutaj nigdy nie ma klientów i teraz pójdziesz i nigdy nie wiesz, czy to będzie świeże, no nie? Tak, dotarliśmy do końca tej opowieści, jak ładnie pachnie tutaj jedzeniem, jak człowiek tak nie je do południa, do później jak idzie, to wszystkie zapachy tu na siłownię. Tam u góry jest siłownia, kiedyś wam pokazywałem to.
Mają tutaj taką małą, taką jak ja, ale to jest za mała, to trzeba iść na taką, wiecie, nie? Żeby powiedzieć, ja chodzę na siłkę za 500 w dzień. No, a ja sobie robię siłkę za darmo, chodzę sobie w koło osiedle i opowiadam wam jakieś rozkminy osiedlowe. Także pozdrawiam was serdecznie. Gdyby coś się wydarzyło, to oczywiście, że nagram. Jeżeli się nie wydarzy, to oczywiście, że nie nagram. Idę składać filmiki na nowy kanał. Nowy kanał nazywa się Rybol Fanatyk. Możecie sobie wejść i zobaczyć. Tam kanał jest poświęcony tylko i wyłącznie rybom. I wszystko, co z rybami związane. Nawet woda. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Ale się zgrzałem, nie? Mam dobre tempo i dosyć gorąco, także wszystko robi swoje, ale później człowiek po kąpieli takiej chłodnej bardzo dobrze się czuje. Pozdrawiam i zapraszam po więcej wkrótce.